Dzisiaj zapraszam Was na dość nietypowy odcinek, jak na czajnikowy.pl, ponieważ podejmiemy na Wasze życzenie polemikę herbacianą, czego jak wiecie zwykle nie robimy. Odniesiemy się do wystąpienia pani Katarzyny Bosackiej, która wystąpiła w Dzień Dobry TVN, właśnie mówiąc o herbacie, i jej wystąpienie, mające bardzo duży zasięg, jak się okazuje, wzbudziło Wasze wątpliwości. Prosicie, żebyśmy się do tego po prostu ustosunkowali, skomentowali. Nie przedłużając, zapraszam. Kochamy herbatę w torebkach. Wszystkie badania pokazują, że taka torebka, taki szczurek jest szybki, łatwy i przyjemny, a tymczasem nie sprawdzamy, co jest w środku. A my możemy to sprawdzić, proszę bardzo. Otwieramy, a w środku mamy coś, co jest po prostu, o proszę, pyłem. Wygląda jak to, co wisi w powietrzu i robi smog. Czyli nie są to liście, tylko to jest jakiś totalny miał, odpad. Herbata ekspresowa to nie zawsze jest odpad po produkcji herbaty wyższej gradacji. Rzeczywiście są maszyny, które wyłapują pyły w czasie suszenia, najczęściej herbaty z pełnych liści, i ten pył jest wykorzystywany do produkcji herbaty ekspresowej, ale również za pomocą techniki maszyn CTC produkuje się od razu herbatę zmieloną na pył, która pakowana jest do ekspresówek, i jest to często herbata wysokiej jakości, ponieważ herbata liściasta może być niższej jakości niż herbata ekspresowa, która pochodzi nawet jako odpad po produkcji herbaty wyższej jakości. Zmierzam do tego, że no nie zawsze jest to po prostu odpad. Tutaj cena często gra rolę i to, co jest najtańsze, jest jednak niższej jakości, ale nie można tego uogólnić. Zwróćmy też uwagę na to, że w Japonii bardzo popularna jest herbata matcha, która jest zieloną herbatą mieloną właśnie celowo na proszek. Jest to herbata znana od bardzo dawna, bardzo droga, bardzo wysokiej jakości i również jest pyłem, a uchodzi za jedną z lepszych na świecie. Totalny miał, odpad właściwie z produkcji, który tak naprawdę barwi nam wodę. To nawet nie jest napar z herbaty, tylko to jest sam kolor. Herbata nie barwi naparu, ponieważ rzeczywiście zabarwia go za pomocą zawartych w sobie różnego rodzaju pigmentów. One przechodzą do naparu, powodując zmianę koloru z wody na kolor naparu, ale jest to napar wciąż. No i nie ma sytuacji, w której tylko te pigmenty przechodzą do naparu, a nic więcej. Jest to rzeczywiście napar, który może się wydawać podejrzany, ponieważ jak wkładamy herbatę ekspresową do wrzątku, od razu się rozchodzi taka mgiełka brązowa, prawda? Myślimy, że puściła jakby jakaś farbka, tak jakby to było coś z jakimś dodatkowym barwnikiem. Tymczasem wynika to z bardzo dużej powierzchni liści, przez co parzy się to bardzo szybko. Z tą powierzchnią może to być troszeczkę enigmatyczne, ponieważ kiedy mamy cały liść, wydaje się tak odruchowo, że jego powierzchnia jest większa niż powierzchnia pyłu herbacianego. No tymczasem wyobraźmy sobie kostkę, która ma na przykład metr na metr na metr, prawda? Metrowe ściany. Jej powierzchnia to jest 6 metrów kwadratowych. Kiedy ją przetniemy na pół, zmniejszamy 4 ściany, ale powstają dwie nowe ściany, również o metrze kwadratowym, czyli właściwie powiększyliśmy powierzchnię łączną tych dwóch kostek. Jeśli znów je przetniemy i znów możemy mnożyć te powierzchnie w nieskończoność praktycznie, i dlatego pył herbaciany ma większą powierzchnię kontaktu z wodą, przez co napar jest właściwie błyskawicznie wyciągany z liści. Powstaje silna, mocna esencja i stąd nazwa herbata ekspresowa, po prostu ekspresowo zaparzająca się. I nie jest to tylko barwidło, barwnik, tylko normalny napar, tylko powstający bardzo szybko. Nawet jeśli kupujemy herbatę w torebkach, to też jest sposób na to, żeby sprawdzić, czy ona jest dobrej jakości. Jeśli na opakowaniu jest napisane, że parzymy ją w minutkę, w sekundkę, raz, dwa, trzy, szybko, szybko, to znaczy, że herbata jest słaba, że jest właśnie takim oto pyłem i miałem właściwie barwiącym nam wodę. się obróciła. To akurat nie jest prawda. Herbata, która parzy się dłużej, wcale nie jest lepsza. Poza tym wysokiej jakości herbaty można parzyć na różne sposoby. Na czajnikowy.pl na pewno zauważyliście, polecamy techniki zwiększenia dozy i skrócenia czasu parzenia. Na przykład 8-10 gramów nawet na 400 ml parzymy króciutko, dzięki czemu mamy bardzo ciekawe doznania smakowe. Wychodzą z herbaty inne aromaty i można parzyć ją kilkukrotnie. Jest też mocniejsza. Spróbujcie sami, ale na pewno długość czasu parzenia, a tym bardziej długość czasu parzenia
podana na opakowaniu przez producenta, nie jest żadnym wyznacznikiem jakości tej herbaty. Jeśli na herbacie jest napisane, że trzeba ją parzyć od 3 do 5 minut, to znaczy, że jest to herbata rzeczywiście dobrej jakości, nawet jeśli jest ona zapakowana w torebkach. Znów ta sama sprawa. Zwróćcie uwagę, że no tutaj nawet wysokiej jakości herbata w postaci pyłu nie będzie się parzyła dłużej. Ona z racji wielkości liści oddaje esencję do naparu w tym samym czasie. Kiedy mamy herbatę o wielkich liściach, trzeba więcej czasu, żeby wyciągnąć z nich coś. Kiedy jest to pył, jest to po prostu szybkie parzenie ekspresowe. Wysokiej jakości pył parzy się tak samo jak niskiej jakości pył. Jest po prostu gorszy. Czarna herbata to ta sfermentowana. Czarna herbata sfermentowana, ma najwięcej teiny, ulubiona herbata Polaków. Nadal pijemy najwięcej czarnej herbaty, najbardziej pobudza, najbardziej dodaje nam ten, kto nie lubi kawy, Wigoru. bardzo często wybiera czarną herbatę. A to jest często spotykany pogląd. Bardzo dużo się już powiedziało na temat zawartości kofeiny w herbacie. Okazuje się, że wszyscy dochodzą do innych wniosków. Każdy, kto właściwie przeprowadza jakieś badania na temat kofeiny, w której herbacie jest więcej, wychodzi mu coś innego, ponieważ no, każda roślina, każdy krzaczek, każda obrobiona herbata daje inne efekty, a nawet ta sama herbata z różnych roczników może dawać inną ilość kofeiny. Stąd nie można jednoznacznie powiedzieć, że w czarnej herbacie jest jej najwięcej. Przede wszystkim jakość i sposób parzenia. No tutaj, jeżeli mamy herbatę wysokojakościową, będzie ona bogatsza w kofeinę. Jeśli parzymy ją krócej, wtedy jest więcej kofeiny dla nas. Jeżeli parzymy dłużej, wtedy pojawiają się garbniki, które neutralizują kofeinę. Zwróćcie uwagę, że im bardziej gorzka jest herbata, czyli bogata w garbniki, im dłużej parzona, tym słabsza i mniej pobudzająca, ponieważ więcej kofeiny zostaje zneutralizowanej. Więc jeżeli parzymy herbatę czarną, wysokiej jakości króciutko, jest ona wysoko kofeinowa wtedy, ale jeżeli weźmiemy na przykład herbatę białą, która w ogóle ma mniej garbników i również sporo kofeiny, może się okazać, że da ona bardziej pobudzający napar. Herbaty zielone również uchodzą za bardzo bogate w kofeinę, zwłaszcza japońskie. No, kwestia konkretnej już herbaty. Na pewno nie powinniśmy tego uogólniać. Biała herbata jest herbatą ekskluzywną. W zasadzie można ją kupić wyłącznie w sklepach z dużym wyborem specjalistycznym herbaty. Też jest herbatą niefermentowaną. No tutaj niestety również nie możemy się zgodzić. Biała herbata jest oksydowana, czy jak mówi pani fermentowana, bo wciąż słowa te funkcjonują jako zamienniki, ale poprawniej byłoby powiedzieć oksydowana, bo chodzi po prostu o utlenienie, czyli oksydację. Herbata biała przechodzi około 10% oksydację spontaniczną, czyli no, po prostu leży i schnie i w tym czasie gdzieś tam coś oksyduje, ale na bardzo niewielką skalę. Stąd widać to dobrze, jeżeli sobie na białym papierze rozłożymy listek białej herbaty po zaparzeniu i porównamy na przykład z herbatą zieloną, tak samo przygotowaną. Zobaczycie, że on jest ciemniejszy, bardziej brązowy, zmienia się jego kolor, widać wtedy te oksydacje, ale jak patrzymy po prostu na susz, wydaje nam się zupełnie nieutleniona, jednak jest oksydowana. I pamiętajmy, że herbata czerwona, wbrew reklamom i wbrew zachętom najróżniejszych producentów, jednak nas nie odchudzi, chociaż przez całe lata rzeczywiście była polecana jako ta, która pobudza proces trawienia. Nie ma badań. Jest to temat, który zainteresował Was szczególnie, ponieważ no, my często mówimy, że herbata czerwona odchudza i pani tutaj wprost do nas mówi, jest to polemika z nami, ale nie tylko z nami, ponieważ za nami mówią o tym badania naukowe, stąd mamy twarde dowody właśnie na to, że herbata czerwona odchudza. Nie tylko w ten sposób, że sprzyja metabolizmowi i sprawia, że no, tłuszcz się spala po prostu łatwiej i szybciej, ale również przez blokowanie lipazy sprawia, że nie przyswajamy tłuszczu z pokarmów. Możemy jeść tłusto i spalamy własne zapasy, mimo że nie zmieniamy diety. Oczywiście lepsze efekty są, kiedy tę dietę zmienimy. Niemniej, tak, można wprost powiedzieć, że herbata czerwona odchudza. Jest to sprawdzone na ludziach, na szczurach, pod mikroskopem, jak tylko się dało. Temat jest naprawdę gruntownie przebadany i no nie dajcie sobie wmówić, to działa. Na każdego inaczej. Jedni tracą 10 kg, inni 3 kg. Również na czajnikowy.pl robiliśmy taki eksperyment, też są na to dowody, więc no, szukajcie sami, nie wierzcie we wszystko, co tylko zobaczycie. Jeśli parzymy czarną herbatę i chcemy ją zaparzyć, jest to herbata dobrej jakości, czyli 3 do 5 minut, zalewamy ją absolutnie wrzątkiem.
Tutaj rzeczywiście parzymy herbatę czarną wrzątkiem, ale zwróćcie uwagę na to, że niektóre herbaty są bardzo delikatne, nawet czarne. Mamy herbatę z samych tipsów, mamy świeżutkie herbaty z Darjeelingu. Te łatwo poparzyć. Używamy wtedy wody nieco chłodniejszej, 90 stopni Celsjusza nawet. Pamiętajcie, że herbatę czarną, w ogóle każdą, no nie należy parzyć bulgoczącą wodą, taką naprawdę wrzącą. Trzeba dać jej chwilę, żeby przestała bulgotać, żeby się uspokoiła i wtedy dopiero parzymy. Ona ma około wtedy 96 stopni Celsjusza. Jest to właściwa temperatura do parzenia herbaty czarnej. No i co do czasu, no rzeczywiście producenci często podają od 3 do 5 minut, ale zwróćcie uwagę, że te szlachetne herbaty parzą się jednak szybciej, jednak krócej, no choćby wspomniane Darjeelingi, minuta, dwie, to już naprawdę łatwo zepsuć taką herbatę. I po spotkaniu z Katarzyną Bosacką. Potraktujcie nasz materiał jako jednorazową sytuację. No nie będziemy raczej polemizować ze wszystkim, co się pojawia na temat herbaty w internecie, ponieważ no nie robilibyśmy nic innego, a nie taki jest nasz cel. Bardzo jednak chcieliście, zasięg był spory, więc mam nadzieję, że przyda się na coś to sprostowanie i uzupełnienie z naszej strony. Tymczasem do zobaczenia na czajnikowy.pl.